Witajcie. W przypadku Skokloster nie wystarczy zwykłe zwiedzanie, by poznać jego historię. Aby to zrobić, wystarczy wejść głębiej w przekazy historyczne dotyczące niektórych z tysięcy eksponatów i nagle zwykły zamek staje się niezwykłym. Byłem tu dwukrotnie na przestrzeni kilkunastu lat, jednak dopiero teraz postanowiłem dowiedzieć się więcej. Dlaczego akurat teraz? Czytając różne publikacje na temat zamku i jego właścicieli, trafiłem na polskie ślady, ciekawostki historyczne, które bardzo mnie zaskoczyły. Tak jak pewna kilkusetletnia rzecz, która miała posłużyć do zamachu terrorystycznego. Tak więc jest o czym opowiadać. W tym wideo zwiedzimy nie tylko ten wspaniały zamek, ale i jego otoczenie. Zanim zaczniemy zwiedzanie, wypada powiedzieć, gdzie jesteśmy. Około godziny jazdy samochodem na północ od Sztokholmu znajduje się największy prywatny pałac, jaki kiedykolwiek zbudowano w Szwecji. Architektura, nienaruszone wnętrza i przepiękne przedmioty sprawiają, że zamek jest jednym z czołowych zamków barokowych w Europie. Zamek został zbudowany w całości z cegły na podmurówce z szarego kamienia. Ściany to masywne konstrukcje ceglane. Zewnętrzne na parterze mają aż metr grubości, a na ostatnim piętrze 50 cm. Do budowy zużyto ogromne ilości cegieł, do wypalania których zbudowano tu 2 piece. Zamek został zbudowany w latach 1654-1676 przez hrabiego feldmarszałka Karla Wrangla w najbogatszym okresie szwedzkiego mocarstwa. Nie ukończono również planowanych obiektów zwróconych w stronę wody i wspaniałych ogrodów, które były w planie. Do niedokończonej budowy zamku jeszcze wrócimy, omawiając wielką salę bankietową. Teraz zdradzę Wam pewną ciekawostkę. Z budową zamku wiąże się ciekawa historia. Chodzi tu o strajk budowlańców i to nie z powodu śmierci Wrangla, gdyż odszedł on do Walhalli kilka lat później. Jak widać, strajk nie jest wymysłem okresu rewolucji przemysłowej. Wróćmy jednak do sedna tej ciekawostki. Do budowy zamku potrzebne było wapno. Mieszano go z piaskiem i wodą i stosowano jako zaprawę do ceglanych ścian. Gotową zaprawę wapienną przywożono na wozach i ręcznie wnoszono na rusztowania, po czym nanoszono na ściany. Była to ciężka i męcząca praca, którą w większości wykonywały kobiety, zwane wapiennikami lub murarzami. W pewnym momencie podczas budowy mężczyźni, którzy pracowali przy zamku, zastrajkowali. Odkryli, że wapniarki są lepiej opłacane niż oni. Czym skończył się ten strajk, nie wiadomo, ale sam fakt, że szwedzkie kobiety już wtedy wiedziały, jak walczyć o parytet płci w wymiarze finansowym, jest co najmniej zastanawiający. Po śmierci Wrangla własność przeszła na rodzinę Brahe, kiedy córka Wrangla, Margarita, poślubiła posła i admirała hrabiego Nilsa Brahe w 1660 roku. Skokloster był własnością rodziny Brahe aż do wygaśnięcia rodziny w 1930 roku. Następnie zamek przeszedł w spadku na rodzinę von Essen, a w 1967 roku z około 50 tysiącami elementów wyposażenia został zakupiony przez państwo szwedzkie i stał się muzeum państwowym.
Mijając krużganek niemal na samym początku zwiedzania wchodzimy do pomieszczenia, w którym trafiamy na kabiny toaletowe dla zwiedzających, co może nieco szokować. Jednak w tym pomieszczeniu znajdują się również przenośne toalety z różnych epok. Ta przypomina przenośną toaletę rodem z pierwszego kampera, a właściwie można by rzec turystycznej karocy, o ile takie były. W sumie bardzo logiczne jest umieszczenie tej wystawy w tym miejscu. Jak patrzę na te nocniki, przypomina mi się scena z filmu Ogniem i Mieczem, w której jeden kozacki szlachcic pił wino z książęcego naczynia. Wchodząc do kolejnych pomieszczeń, mamy okazję podziwiać wspaniałe kolekcje, w których odnajdujemy przedmioty przepychu i rzeczy błahe. Bogate zbiory obejmują różnorodne meble, wyroby rzemieślnicze, tekstylia, broń i książki z XVII wieku. Ponadto znajdują się tam przedmioty pochodzące od późniejszych właścicieli zamku z XVII, XVIII i XX wieku. Są tu również 3 kolekcje broni, a wśród nich jedna rzecz, która może niejednego zaskoczyć. Wierzcie lub nie, jest to jeden z 2 mechanizmów czasowych dla bomb umieszczonych na pokładzie statku Wrangla w Wismarze w 1644 roku. To mechanizm bomby zegarowej. Detonację można ustawić z 12-godzinnym opóźnieniem, a wewnątrz znajduje się konstrukcja blokady kół. System wystrzału taki sam jak w przypadku broni kulowej, ale nie strzela kulą, ale płomieniem, który ma zapalić beczkę prochu. W maju 1645 roku część floty szwedzkiej znalazła się w Wismarze. Szwedzcy marynarze bawili się w gospodzie, kiedy odkryli osobę, którą widzieli w mieście Lubecka i która służyła tam duńskiemu królowi. Nasz bohater, Karl Gustav, kazał aresztować mężczyznę, który twierdził, że nazywa się Hans Greft i jest handlarzem sera. Jego kufry zostały skonfiskowane. Ludzie Wrangla znaleźli proch strzelniczy, siarkę, siano i smołę oraz 2 małe zegary detonacyjne. Terrorysta nie chciał współpracować i dlatego został poddany okrutnemu przesłuchaniu. Pod wpływem tortur przyznał, że zegary detonacyjne miały być umieszczone w skrzyniach z materiałem palnym na pokładach 2 szwedzkich statków. W drodze śledztwa okazało się, że w całym przedsięwzięciu zaangażowanych było kilku obywateli Lubeki, którzy działali w imieniu cesarza niemiecko-rzymskiego. Jednym z celów był sam Karl Gustav Wrangel. W całej operacji nie spłonęły żadne statki, jednak Hans Greft został spalony na stosie w październiku 1645 roku. Wróćmy do zwiedzania. Idąc przepięknie zdobionymi korytarzami, nie sposób nie zauważyć napisów na ścianach. Wykonano je w różnych językach świata, niestety nie miałem czasu szukać napisów w języku polskim. Być może ktoś z widzów je widział, dajcie znać w komentarzu. Przed kolejnym przyjazdem w to miejsce postanowiłem przeczytać co nieco o historii tego zamku. Istnieje pewna legenda, która prowadzi do Polski. Otóż nasz bohater Karl Gustav brał udział w zdobywaniu Warszawy. Podczas tej wyprawy przywiózł nie tylko wiele dóbr, które do dnia dzisiejszego pozostają w zamku, ale i wizję, jak ma wyglądać miejsce ich składowania. Napatrzył się na zamek Ujazdowski i postanowił wznieść coś na jego wzór. Zważywszy na okres najazdu Szwedów na Polskę i rozpoczęcie budowy zamku, nie jest to chyba do końca tylko legenda. W zbiorach z Kukloster znajduje się około 1000 obrazów od XV wieku do lat 60. XX wieku. Większość obrazów to portrety, prawie 600 sztuk.
Inne to motywy, pejzaże, obrazy historyczne, martwe natury, obrazy rodzajowe i alegorie. Oprócz obrazów, które należały do budowniczego zamku już w XVII wieku, trafiły tu również obrazy od darczyńców, zakupione przez innych mieszkańców zamku i oczywiście te z grabieży, nie tylko w Polsce, ale w Niemczech i Danii. Ale o tym nie wyczytamy w przewodniku po muzeum. Ta sala bankietowa miała stać się jedną z największych w Europie Północnej, jednak nigdy nie została ukończona. Pozostawiono ją jako plac budowy wraz z narzędziami i rusztowaniami, które nadal można zobaczyć na miejscu. Kiedy nadeszła z Niemiec wiadomość, że władca zamku Karl Gustav Wrangel zmarł, robotnicy odłożyli narzędzia i wrócili do domu, aby już nigdy nie wrócić. Bali się, że nie dostaną zapłaty. Tu nie dotarłem z kamerą, jednak warto wspomnieć, że biblioteka zamku Skokloster znajduje się na najwyższym piętrze we wschodniej części zamku z widokiem na jezioro Mälaren. Kiedy budowano zamek, współcześni architekci zalecali, aby biblioteki zgodnie z tradycją starożytności umieścić na wschód, gdzie najlepiej wykorzystać poranne światło do czytania. Praktyczne. Karl Gustav Wrangel w połowie lat 60. XVII wieku utworzył na zamku swój księgozbiór. W chwili jego śmierci w 1676 roku zbiór liczył około 2400 książek. Na bibliotekę składają się książki, które odziedziczył po ojcu Hermanie, te, które otrzymał w prezencie lub zabrał jako łup wojenny. Jednak trzeba wspomnieć, że większość z nich po prostu kupił. Pora na kolejną ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że Szwecja miała kolonię w Ameryce Północnej? Nazywano ją Nową Szwecją i zajmowała obszar na północ od dzisiejszego Waszyngtonu. Co prawda istnienie tej kolonii było krótkie, bo pomiędzy 1638 a 1655 rokiem, jednak jakimś zrządzeniem losu w zamku Skokloster znalazła się skrzynia skrywająca indyjskie skarby. To najbogatsze pomieszczenie w zamku i znajduje się pośrodku piętra Wrangla pomiędzy apartamentami hrabiów oraz ich dam. W czasach Wrangla pokój ten nazywano codzienną jadalnią. W XVIII wieku ściany wypełniły portrety królewskich regentów i wtedy tę wielką komnatę zaczęto nazywać salą królewską. Ironią losu jest to, że Karl Gustav przebywał w zamku jedynie około miesiąca, a przez większość życia zamieszkiwał obozy wojskowe. Ciekawe, że w wyprawach wojennych towarzyszyła mu żona, pochodząca z ubogiej szlachty niemieckiej, piękna Anna Margareta von Haugwitz. Było to jedno z nielicznych w owym czasie małżeństw zawartych z miłości. Doczekali się 11 dzieci, z których jedynie 3 córki przeżyły rodziców. Smutne.
Ten kościół został zbudowany jako kościół klasztorny dla zakonu cysterek. Tutaj pochowana jest cała rodzina Wrangla. Budowę kościoła w Ske rozpoczęto prawdopodobnie w połowie XIII wieku, a ołtarz główny konsekrowano w latach 80. tegoż wieku. W związku z tym w 1288 roku prawdopodobnie przeniosły się tu zakonnice z kościoła Flosta. Pod koniec XV wieku trwały poważne prace budowlane, m.in. przebudowano i obniżono sklepienie nawy bocznej oraz dobudowano arkadowe wejście na emporę w zachodniej części kościoła. W 1503 roku klasztor spłonął i rozpoczęto nowe prace budowlane. Jednak zabudowania klasztorne nigdy nie zostały w pełni ukończone. Po reformacji kościół popadł w ruinę. Ojciec Karla, Herman, zlitował się i sfinansował remont kościoła. Ołtarz i ambona pierwotnie należały do kościoła klasztornego w Oliwie. Tak, dobrze słyszycie, chodzi o tą słynną gdańską oliwę. Ciekawe, ile polskich wątków już naliczyliście? Dajcie znać w komentarzu. Kończąc tą podróż, warto wspomnieć o sklepiku zamkowym. Znajdziecie tu m.in. pocztówki, pamiątki, zabawki i biżuterię. A jeśli poczujecie głód i pragnienie, możecie skorzystać z kawiarni. Mieści się ona w pomieszczeniach, które w XVIII wieku nazywano małą kuchnią. Serwuje się tu świeżo upieczony chleb kawowy, kanapki i obiady domowe. Nie wszystkie pomieszczenia dostępne są dla zwiedzających. Ponadto wyższe piętra zamku można zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem, za dodatkową opłatą. Jednak duża część zamku udostępniona jest zwiedzającym nieodpłatnie. Z całą pewnością jest to miejsce, do którego warto przyjechać. Położenie zamku, wolny wstęp, bliskość parkingu, także dla kamperów i okalająca zamek przyroda to dodatkowe zalety takiej wycieczki. Jeśli podobał Ci się film, daj temu wyraz zostawiając komentarz i dając łapkę w górę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Szwecji i wspaniałych miejscach, do których warto pojechać oraz co Polska straciła podczas potopu szwedzkiego, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.